10 najpotężniejszych broni zamówionych przez Polskę 2024. Miejsce 10. AW-149. To wielozadaniowy śmigłowiec wyprodukowany przez włoskie przedsiębiorstwo Leonardo. Wojsko otrzymało już 3 z 32 zakontraktowanych za 8 miliardów 250 milionów złotych wielozadaniowych śmigłowców wsparcia typu AW-149 dla lotnictwa wojsk lądowych. Dostawy kolejnych potrwają do 2029 roku. We Włoszech powstało łącznie 5 śmigłowców. Pozostałe będą już zbudowane w Świdniku. Pierwsze śmigłowce zostały odebrane przez wojska lądowe już po 15 miesiącach od podpisania kontraktu, a więc jeszcze pod koniec 2023 roku w ramach oddzielnej umowy z rządem amerykańskim o wartości 150 milionów dolarów. Dla śmigłowców AW-149 zakupiono też przeciwpancerne pociski kierowane Hellfire. Miejsce 9. AGM-158B JASSM ER. Jest to amerykański taktyczny pocisk manewrujący o obniżonej wykrywalności powietrze-ziemia. Kongres USA zaakceptował sprzedaż Polsce rakiet dalekiego zasięgu powietrze-ziemia JASSM ER, rakiet powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM oraz krótkiego zasięgu AIM-9X. Możemy nabyć 821 rakiet powietrze-ziemia JASSM ER o zasięgu niemal 1000 km za cenę maksymalną 1 miliard 770 milionów dolarów. Do Polski ma trafić kilkaset pocisków, jednak nie znamy dokładnej liczby. Możemy jednak szacować, że jest to prawdopodobnie około 300 do 500 pocisków. Wartość umowy wynosi około 753 miliony dolarów, co daje kwotę około 3,5 miliarda złotych. Dostawy broni mają trwać w latach 2026-2030. Polskie F-16 mają na uzbrojeniu 40 sztuk takich pocisków w wersji podstawowej oraz 70 o wydłużonym zasięgu do około 900 km. Przy pomocy tych pocisków można razić nawet cele znajdujące się w Moskwie. Miejsce 8. H-239 Chunmo. To południowo-koreański system artylerii rakietowej obejmujący wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet zamontowaną na podwoziu kołowym, produkowany przez koncern Hanwha Aerospace. W październiku 2022 roku podpisano umowę ramową na 288 wieloprowadnicowych zestawów rakietowych K-239 Chunmo. Pierwszy kontrakt w sprawie wyrzutni, które w siłach zbrojnych RP noszą kryptonim Homar K, podpisano w listopadzie 2022 roku. Na jego podstawie Polska ma otrzymać 218 modułów ogniowych oraz kilka tysięcy pocisków. Wartość pierwszej umowy wykonawczej to 3 miliardy 550 milionów dolarów. Terminy dostaw zostały przewidziane na lata 2023-2027. Dotychczas dostarczono 18 wyrzutni na podwoziu Jelcz, natomiast w kwietniu 2024 roku została zawarta druga umowa wykonawcza na 72 koreańskie wieloprowadnicowe moduły wyrzutni rakietowych K-239 Chunmo za kwotę 1 miliard 600 milionów dolarów. W ramach umowy nabyć mamy także kilka tysięcy taktycznych kierowanych pocisków rakietowych o zasięgu od 80 do 290 km. Dostawy są przewidziane na lata 2026-2029. Miejsce 7. K-9 Thunder.
To południowo-koreańskie działo samobieżne, wyprodukowane przez Hanwha Aerospace, poprzednio Hanwha Defense. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało w 2022 roku umowę ramową z Hanwha Aerospace na 672 armatohaubic K9. Wojsko polskie dostało już niemal 1/3, bo 70 armatohaubic K9A1 Thunder z 212 dział zakontraktowanych w 2022 roku. Pierwsza umowa na koreańskie armatohaubice została podpisana na kwotę 2 miliardów 400 milionów dolarów. 1 grudnia 2023 roku Agencja Uzbrojenia podpisała z Hanwha Aerospace drugą umowę wykonawczą na kolejne armatohaubice K9 Thunder za 2 miliardy 600 milionów dolarów. Koreańczycy mają nam dostarczyć w latach 2026-2027 6 dział w wersji K9A1 oraz 146 w spolonizowanej wersji K9PL. Miejsce szóste. AH-64E Apache Guardian. To podstawowy typ śmigłowca szturmowego US Army. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 96 śmigłowców AH-64E Apache Guardian, wyceniając ten kontrakt na maksymalnie 12 miliardów dolarów. Już w sierpniu 2023 roku z zakupem śmigłowców pojawiła się informacja o przyznaniu Polsce kolejnej, wynoszącej 2 miliardy dolarów pożyczki w ramach programu FMF Foreign Military Financing. Jednakże na lipiec 2024 roku zakończył się termin na dostarczenie przez Polskę LOA Letter of Offer and Acceptance dla zamówienia na śmigłowce AH-64E Apache Guardian, co opóźnia podpisanie umowy. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o przesunięciu terminu na koniec lipca 2024. Jednak najbardziej realnym terminem wydaje się wrzesień. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach tyle maszyn teoretycznie potrzeba dla 6 dywizji wojsk lądowych. W Polsce każda eskadra śmigłowców to formalnie 16 maszyn, łącznie 96 śmigłowców. Nie wiadomo, ile Apache ostatecznie zamówimy. Możliwe, że będzie ich znacznie mniej. Miejsce piąte. MIM-104 Patriot. To amerykański rakietowy system ziemia-powietrze na mobilnej platformie samochodowej. Umowa na 2 pierwsze baterie systemu Patriot w ramach programu Wisła została podpisana w marcu 2018 roku. Pierwsze 2 baterie mają uzyskać wstępną zdolność operacyjną do końca 2024 roku. Ich cena to prawie 4 miliardy 700 milionów dolarów, ponad 20 miliardów złotych. We wrześniu 2023 roku podpisano kontrakt na kolejnych 6 baterii systemu przeciwrakietowego Patriot między rządami Polski i USA. Dostawy mają się rozpocząć w 2026 roku, a zakończyć w 2029. Wartość tej umowy to 12,5 miliarda dolarów, 50 miliardów złotych. Wszystkie 8 osiągną gotowość operacyjną do 2030 roku. Warto dodać, że 6 baterii to 12 jednostek ogniowych, które dysponują 48 wyrzutniami. Ponadto koszt wszystkich warstw polskiego systemu obrony powietrznej, program Wisła, Narew i Pilica, wyniesie co najmniej 120 miliardów złotych. Miejsce czwarte. M142 HIMARS.
To system artylerii rakietowej wysokiej mobilności, zdolny do precyzyjnego rażenia celów na dystansach do 70 km przy wykorzystaniu amunicji GMLRS oraz na odległościach do 300 km za pomocą pocisków rakietowych ATACMS. Aktualnie realizowana umowa na dostawę pierwszego dywizjonowego modułu ogniowego wyrzutni rakietowych Homar A w konfiguracji amerykańskiej została podpisana w lutym 2019 roku. W jej efekcie do sił zbrojnych RP trafi 18 bojowych wyrzutni M142 HIMARS i 2 do szkolenia wraz z zapasem amunicji rakietowej GMLRS i ATACMS oraz szkolnej. Cena tego zamówienia wynosiła $414 milionów. Cena jednej wyrzutni z całym wyposażeniem szacowana jest na ponad $20 milionów. Kolejna umowa na dostarczenie 486 wyrzutni M142 HIMARS w ramach drugiej części programu Homar A zakłada rozpoczęcie dostaw pod koniec 2025 roku. Łącznie mamy mieć 500 wyrzutni. Przy takim zamówieniu i cenie jednostkowej wartość umowy wynosiłaby astronomiczne $10 miliardów. Choć zawarta we wrześniu 2023 roku, umowa ramowa przewiduje zakup 486 zestawów artylerii rakietowej. Bardziej prawdopodobne jest, że będzie ich około 130. Miejsce trzecie. K2 Black Panther. To koreański czołg podstawowy, produkowany przez firmę Hyundai Rotem. W lipcu 2022 roku MON podpisało z południowo-koreańskim przedsiębiorstwem umowę ramową na dostawę 1000 czołgów K2, w tym 500 miało być wyprodukowanych w Polsce. Siły zbrojne RP mają już 46 czołgów K2. Do końca tego roku mamy mieć łącznie 84 czołgi K2, a w 2025 roku mamy otrzymać pozostałe 96 maszyn. Pierwsza podpisana umowa wykonawcza o wartości $3,370 milionów zakłada pozyskanie 180 sztuk Black Panther. Dostawy w ramach tego kontraktu zaczęły się w 2022 roku, a zakończą się w roku 2025. Druga umowa i również 180 K2, termin jej wykonania upłynie w 2027-2028 roku. Po podpisaniu wiążącej umowy do zakupu pozostało 820 czołgów, w tym 500 z polskich zakładów. Ponadto pozostałe 820 egzemplarzy ma powstać w wersji K2PL. W lutym 2023 roku po negocjacjach podpisano porozumienie pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową i Hyundai Rotem oraz uzgodniono, że produkcja czołgów K2PL odbywać się będzie w poznańskich wojskowych zakładach motoryzacyjnych. Miejsce drugie. M1A2 Abrams SEP V3. To amerykański czołg podstawowy, uważany przez ekspertów za najlepszy czołg na świecie. Jego produkcja rozpoczęła się w roku 1980. Polska zakupiła 250 najnowszych M1A2 Abrams SEP V3. 5 kwietnia 2022 roku podpisaliśmy umowę opiewającą na $4,750 milionów. Zgodnie z zapisami umowy czołgi mają do nas dotrzeć w latach 2025-2026, ale istnieje szansa, że pierwsze dotrą do polskich portów już pod koniec tego roku. Ponadto dodatkowo podpisano umowę w styczniu 2023 roku na zakup przez Polskę 116 czołgów Abrams w wersji M1A1 FEP. Jej wartość to $1
ponad 400 milionów dolarów, z czego ponad 200 milionów dolarów zapewniła strona amerykańska w ramach przyznanych Polsce środków pomocowych w programie FMF Foreign Military Financing. W czerwcu 2024 roku do portu w Świnoujściu dotarła ostatnia oraz największa dostawa czołgów Abrams M1A1 FEP dla Wojska Polskiego. Tym samym zrealizowano umowę na 116 czołgów. Miejsce pierwsze F-35. To amerykański wielozadaniowy samolot myśliwski piątej generacji o obniżonej wykrywalności. Polska podpisała kontrakt na zakup 32 myśliwców F-35 Lightning II w styczniu 2020 roku. Wartość umowy wynosi 4 miliardy 600 milionów dolarów. Jej przedmiotem jest dostawa 32 samolotów F-35A wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Produkcja pierwszych 4 samolotów przeznaczonych dla sił powietrznych RP rozpoczęła się w zakładach Lockheed Martin w Fort Worth w marcu 2023 roku. W tym roku powinniśmy otrzymać pierwsze 4 amerykańskie myśliwce piątej generacji F-35, które zostaną w bazie na terytorium USA do szkolenia pilotów. Pierwsze F-35 wylądują w bazie lotniczej w Łasku w styczniu 2026 roku, a rok później w bazie lotniczej w Świdwinie. Dostawy F-35 dla Polski mają się zakończyć w 2030 roku.